Siema, tu wahacz. Alpine A110R. Przyznam, takiego auta jeszcze nie testowałem, to znaczy tak typowo przeznaczonego na tor wyścigowy. Jako że na żaden tor jednak się nie wybrałem, a też lubię swoje prawo jazdy, to postaram się na tym filmie powiedzieć, jak wygląda życie z taką torową maszyną na publicznych drogach, użytkując ją w miarę normalnie, a jest ono ciekawe. Alpine A110 miałem okazję jeździć już kilka razy, zdarzały się także przygody z odmianą S posiadającą utwardzone zawieszenie, a już samochód w bazowej wersji ma charakter praktycznie niespotykany w dzisiejszych czasach, taki typowo mechaniczny, a nie skomputeryzowany i jedynie z mocnym silnikiem. W każdym razie Alpine w przypadku odmiany R idzie jeszcze o krok dalej w stronę transformacji A110 w auto na tor i widać to już na pierwszy rzut oka, bo w samochodzie zastosowano bardzo dużo włókna węglowego. To zresztą jest jeden z czynników podbijających cenę R-ki, bo tak jak zwykły A110 kosztuje od 293 900 zł, tak prezentowana wersja kosztuje aż od 566 000. Na zewnątrz karbon zastosowano na masce, dachu, pokrywie centralnie umieszczonego silnika, mamy też spoiler z niego wykonany oraz fragmenty na zderzakach i progach, zatem trochę tego jest. I muszę przyznać, że poza zmniejszeniem masy, te zmiany robią dużą różnicę także wizualną, bo z nimi A110R wygląda naprawdę bojowo i od razu wyróżnia się na ulicy. Zwykłe wersje tego modelu też mają ku temu potencjał, bo 110 moim zdaniem wciąż prezentuje się bardzo dobrze, pomimo już 8 lat na rynku i braku jakichś poważnych liftingów wizualnych od tego czasu, no ale tutaj mówimy o jeszcze kolejnym poziomie. Zarazem z tymi dodatkami pojawiają się pierwsze komplikacje związane z użytkowaniem tego samochodu, to znaczy obniżone zawieszenie, połączone jeszcze z dokładkami na zderzakach i z boku sprawia, że zwyczajne dla innych samochodów krawężniki czy progi zwalniające stają się tutaj znacznie większym wyzwaniem i żeby tego włókna węglowego nie uszkodzić, trzeba się bardziej pilnować. Większym karbonowym problemem było dla mnie jednak pozbycie się tylnej szyby, a co za tym idzie lusterka wewnętrznego, bo samochód nie został wyposażony w elektroniczne zastępcze lusterko, mamy jedynie kamerę cofania o bardzo kiepskiej jakości. Jest ona oczywiście używalna, ale jednak głównie na parkingach. Już w zwykłym A110 widoczność do tyłu nie jest idealna, a tutaj jej praktycznie nie ma podczas skręcania, np. na prawoskrętach przecinających ścieżki rowerowe. W Alpine musiałem przyzwyczaić się do tego, aby znacznie wcześniej obserwować chodnik, bo już składając się w zakręt musiałbym jechać praktycznie na ślepo. Nie mogłem z kolei specjalnie wychylić się, aby coś więcej dostrzec, ponieważ samochód wyposażony został także w kubełkowe fotele z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa. Mamy klamrę na dole, do której dopina się szelki, które z kolei ustawia się na sztywno. Nie ma tak jak w zwykłych pasach, że dopiero po mocniejszym szarpnięciu się one blokują. To też dla mnie, osoby mającej styczność jedynie z normalnymi samochodami, było nietypowe, bo na przykład na parkingu sklepu, jak się przypiąłem pasami, to po chwili złapałem się na tym, że zrobiłem to zupełnie bez sensu, bo przecież nie dam rady wychylić się na tyle, aby włożyć bilet do skanera bez pełnego rozpięcia się. Na szczęście w drzwiach zastosowano materiałowe uchwyty, dzięki czemu, jeśli przypnie się pasami przy otwartych drzwiach, to jest większa szansa, że będzie można je zamknąć bez rozpinania wszystkiego. Same fotele za to, muszę przyznać, okazały się znacznie wygodniejsze niż myślałem. Fotel kierowcy regulować można tylko przód-tył, a pasażera wcale, więc nie każdy znajdzie tu odpowiednią pozycję, ale u mnie nie było z tym problemów, a materiałowe poduszki, które zostały przytwierdzone do stelaża z włókna węglowego, są całkiem miękkie i nawet w dłuższej trasie nie było źle. Przez twardość zawieszenia oczywiście też nie można mówić o jakiejś wygodzie na poziomie normalnego auta, ale jest akceptowalnie. Fotele problematyczne są głównie podczas wysiadania i wsiadania ze względu na niskie ulokowanie i wystające twarde elementy boczne na siedziskach. Całościowo w mieście faktycznie ten samochód jest trudny do jazdy i przy niektórych manewrach przesadnie męczący, a też nie można wykorzystać wtedy nawet małego procenta jego potencjału, ale w trasie jest już lepiej. I dostajemy wtedy większy spokój związany z mniejszą ilością skrzyżowań, progów zwalniających i krawężników, ale przede wszystkim drogi, gdzie ten potencjał jest chociaż w trochę większym stopniu uwalniany. Przez trochę większym rozumiem pewnie wciąż jakieś kilkanaście procent, bo reszta jest jednak zarezerwowana na tor i w takich warunkach Alpine A110 jest naprawdę rewelacyjne. Miałem okazję pojeździć tym modelem jakiś czas temu na torze i chociaż była to zwykła wersja, to wciąż łatwość, z jaką to auto trzyma się drogi nawet pod kierownictwem osoby takiej jak ja, czyli bez doświadczenia z jazdą wyścigową, poza jakimiś grami wideo i go-kartami od czasu do czasu, jest niesamowita, a wersja R wznosi to jeszcze na trochę wyższy poziom.
ale na zwykłych drogach też daje to frajdę, bo jakieś ronda albo zdarzające się jednak u nas czasami ostrzejsze zakręty można pokonywać w stylu niedostępnym dla większości innych samochodów pod kątem przyczepności czy stabilności, bez zarazem żadnego niebezpieczeństwa, bo margines zostaje wciąż duży, chociaż też trzeba pamiętać na przykład na mokrej nawierzchni, że auto ma jednak napęd na tył. To jednak cała otoczka, która towarzyszy jeździe A110R jest moim zdaniem najlepsza, nie sama prędkość czy przyspieszanie. To oczywiście też nie zawodzi, mamy tutaj silnik benzynowy 1.8 o 4 cylindrach i moc 300 koni mechanicznych, która w wersji R wzrosła względem podstawy mającej 252 konie mechaniczne. Wciąż na papierze nie wygląda to na jakąś ogromną wartość, ale jeśli zestawimy to z masą samochodu wynoszącą trochę poniżej 1100 kg, to spojrzenie zmienia się wyraźnie. Tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Samochód naprawdę brutalnie zwiększa prędkość i poza powiedzmy fajnością tego rozwiązania zapewnia to także duże bezpieczeństwo podczas jazdy, bo reakcja automatycznej skrzyni na wciśnięcie gazu jest szybka i powtarzalna, a Alpine przyspieszanie przychodzi bardzo łatwo. To, o czym jednak mówiłem przed chwilą, czyli otoczka towarzysząca jeździe, robi największą robotę. Chociażby wydech, w testowanym egzemplarzu znalazł się opcjonalny układ Akrapowicza za 17 400 zł, który brzmi genialnie od odpalenia na zimnym silniku, aż po jakieś późniejsze przyspieszanie. Samochód wyposażony jest w 3 tryby jazdy, normalny, sportowy i na tor. Na normalu wydech trochę się ogranicza, ale na ostrzejszych trybach już nie i ryk jest naprawdę konkretny. Też po puszczeniu gazu na wyższych obrotach można bez najmniejszych problemów wygenerować wulgarne strzały. Nie ma tutaj żadnego wspomagania się głośnikami, żadnej sztuczności, tylko czyste mechaniczne rozwiązanie. Tak samo unikatowy jest silnik umieszczony centralnie i pracujący tuż za głową kierowcy. Sama w sobie benzyna 1.8 może nie brzmi tak ekscytująco, ale właśnie jej umiejscowienie, to, że słyszy się ją w nieoczywistym miejscu i że nie jest ona przesadnie izolowana od kabiny, zmieniają odbiór. Na dłuższą metę dźwięk może być męczący, a ogólnie w tym aucie jest głośno, zwłaszcza jak wyjedzie się na przykład na jakąś betonową drogę ekspresową, bo wygłuszenie od nadkoli też jest dosyć symboliczne, zatem na jakieś 1000 km na raz niekoniecznie chciałbym Alpine A110R zabrać, ale jakieś 300 km trasy już były bezproblemowe jak dla mnie. Bo też co istotne, gdy nie mamy ochoty na szaleństwa, tryb normalny jest rozsądnie neutralny. Silnik zachowuje się bardziej kulturalnie, a auto wciąż szybko, ale bez nadmiernego szarpania reaguje na wciskanie gazu, więc można bez cierpienia jeździć. Co nie zmienia faktu jednak, że wciąż wtedy czuje się, jak niewielką część możliwości samochodu się wykorzystuje. Na szczęście Alpine A110R nie komunikuje tego cały czas z pełną dosadnością. Jadąc normalnie na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem też rozsądne spalanie w okolicach 6-6,5 litra na 100 km, a na drogach ekspresowych około 7,5 litra. Z kolei jazda w Warszawie to 8,5-9,5 litra. Jeśli chodzi o sposób obsługi samochodu, to moją uwagę przede wszystkim przykuwa w A110 tunel środkowy, który jest nie tylko bardzo przyjemnie wykonany tutaj z alkantarą na bokach, ale też te przyciski starter, później przyciski odpowiadające za zmianę trybów jazdy. Ma to swój świetny klimat. Tunel jest niejako zawieszony w powietrzu, pod nim mamy jeszcze przestrzeń i sekcję ładującą, jest łącze AUX, jeśli ktoś chciałby podłączyć w ten sposób audio, ale do ładowania są 2 porty USB, niestety oba w standardzie A. Jest też tabliczka informująca, z którym egzemplarzem mamy do czynienia, ten testowy to 1623. Na tunelu środkowym, tylko trochę wyżej, mamy także złącze 12V. Powyżej mamy panel klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny, to wypada na plus. Wizualnie dostrzec można, że jest on przeróbką panelu chociażby z poprzedniej generacji Renault Clio, tylko trochę bardziej estetycznie, na przykład te pierścienie są wykonane, no ale pod kątem ergonomicznym nie jest to żadna wada.
Gorzej sytuacja wygląda w przypadku systemu inforozrywki, który oparty jest o malutki ekranik, też pod kątem rozdzielczości czy ogólnej jakości. Wypada on tak jak w Renault sprzed powiedzmy 5, ale bardziej też 10 lat i oczywiście nie oczekuję tutaj jakiegoś ogromnego tabletu i Open Air Linka czy coś w tym stylu, bo nie jest taka idea tego samochodu, ale jednak chociaż jakieś 8 cali, żeby te ramki były mniejsze. Dla przyzwoitości, biorąc pod uwagę cenę tego samochodu, zdecydowanie by się tutaj to przydało. Jeśli chodzi o interfejs i sposób obsługi, to nie jest źle. Mamy tutaj chociażby personalizowalne ekrany domowe. Nie działa ten system jakoś super szybko, ale wystarczająco moim zdaniem szybko. Jest wszystko przejrzyście podane. Tutaj są właściwie tylko te podstawowe rzeczy, jakieś związane z działaniem samochodu, ustawienia, elementarny system audio, czy też nawigacja. Do tego nie mam zastrzeżeń. Też pozytywnie wypada fakt, że mamy tutaj bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay, ale wszystko rozbija się o to, że to wszystko ma dla siebie zbyt małą ilość przestrzeni. Dla osób, które chciałyby w pełni wykorzystać potencjał tego samochodu, mamy także sekcję telemetryczną Alpine i tam można sobie wiele różnych rzeczy sprawdzać i też w zależności od potrzeb można sobie te widgety konfigurować. Więc przyznam, osobiście nigdy mi się to realnie nie przydało, ale gdybym brał ten samochód na tor i naprawdę tam cisnął go do granic możliwości, byłby to pewnie pożyteczny dodatek. Pod wyświetlaczem mamy kilka przełączników, wyłączanie systemu start-stop, kontroli trakcji, czy centralny zamek i sterowanie nim. Podstawy, ale podane w przyjemny estetycznie sposób. Na zegarach w pełni elektronicznych, ale naprawdę zgrabnie wkomponowanych w otoczenie, najwięcej zmian wprowadzają tryby jazdy, ponieważ tam zmieniają się i parametry informacyjne, i też wtedy mocno szata graficzna, ale patrząc bardziej zdroworozsądkowo, to można modyfikować sobie to, co będzie się wyświetlało w lewej tarczy. Są tam najważniejsze wskazania związane z działaniem samochodu, z parametrami jazdy. Też te trochę bardziej sportowe można sobie wyświetlić, jak na przykład pomiar przeciążeń, co za chwilę pokażę. Więc wszystko, co najważniejsze tutaj jest w takim aucie, nic więcej nie oczekuję. Obsługa zegarów odbywa się przy pomocy wciskania manetek. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, nie miałem z tym żadnych problemów, aby się do tego przyzwyczaić. Można kręcić nosem jedynie, biorąc pod uwagę znowu cenę samochodu, że te manetki, zarówno te górne, jak i ta do sterowania multimediami, pochodzą z tańszych modeli Renault i z Daci sprzed kilku lat i da się z tego oczywiście korzystać. Nie powiem, żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało, ale gdybym taką kupę kasy wydał na ten samochód, no to wiadomo, że nie byłoby to coś, co by sprawiło, że nagle na przykład nieprzyjemnie by mi się jeździło po zakrętach, no ale wiadomo, o co chodzi. Na samej kierownicy w 100% pokrytej alkantarą, a także z przyjemnym dodatkiem sygnalizującym, gdzie jest pozycja 0, mamy jedynie przyciski odpowiadające za sterowanie tempomatem, a także wybór trybów jazdy. W nocy niestety przyciski na kierownicy nie są podświetlane i tutaj znowu da się z tym żyć, ale za 566 000 złotych można by się też lampek pod nimi spodziewać. Ogólnie w kabinie mamy tylko podświetlone instrumenty pokładowe na neutralny i czytelny biały kolor. Oświetlenie zewnętrzne z przodu oparte jest o LEDy, które mają charakterystyczny kształt pierścieni, co wygląda moim zdaniem naprawdę ładnie i wyróżnia to auto również po zmroku. Kierunkowskazy boczne są na błotnikach i są w nich żarówki. Trochę to zbyt przestarzałe rozwiązanie jak dla mnie. Mogłyby zostać przeniesione na lusterka. Tym bardziej, że z tyłu znowu mamy diodowe oświetlenie oferujące przyjemny dla oka i nowocześnie wyglądający wzór. Światła główne są zwykłymi statycznymi LEDami, które oferują jednak dobrą moc świecenia i precyzję. W zwyklejszych wersjach, lepiej nadających się na codzienne użytkowanie, brak matrycowych świateł bym bardziej krytykował. W odmianie R mniej to powinno użytkownikom przeszkadzać. Samochód oferuje także 2 bagażniki, co nie przekłada się z automatu na dużą ilość miejsca w nich. Przedni bagażnik jest bardziej płytki, ma on 100 litrów i regularne kształty na jakąś walizkę czy coś w tym stylu. Z tyłu do dyspozycji jest 96 litrów z niewielkim otworem załadunkowym i nieregularnymi kształtami. Dodatkowo bliskość silnika powoduje, że nie każdą rzecz będzie tutaj dobrze trzymać, ponieważ jest w tym bagażniku po prostu ciepło. We wnętrzu nie jest też lekko z miejscem, aby coś zapakować. Nie ma schowka przed pasażerem, nie ma kieszeni w drzwiach. Jedyna jakaś konkretniejsza przestrzeń, aby na przykład odłożyć kurtkę, jest za fotelami, więc zdecydowanie nie jest to auto na dłuższe wyjazdy, no ale to cecha ogólnie A110, a nie tylko testowanej teraz wersji. Tak samo ich cechą jest bardzo niska pozycja za kierownicą, więc już abstrahując od kubełkowych foteli, wsiadanie i wysiadanie jest tutaj utrudnione. Po tygodniu spędzonym z tym samochodem i gdy oddawałem go, mieszały się u mnie 2 emocje.
Z jednej strony był to smutek, bo zdawałem sobie sprawę, że auta tak nie dzisiejszego i tak ekstremalnego, jeśli chodzi o koncepcję, już chyba nie będę miał okazji testować z silnikiem spalinowym, ale z drugiej strony była to pewna ulga, ponieważ czasami wersja R była po prostu zbyt torowa. Tak jak wspominałem, w trasie bardziej było to maskowane, ale w mieście, przy skrzyżowaniach i konieczności częstszego rozpinania pasów mniej, zatem wciąż uważam, że dla takiego zwykłego kierowcy jak ja idealna byłaby podstawowa odmiana, jedynie trochę doposażona. Trochę nie oznacza w tym przypadku małej kwoty, bo o ile w droższych, mocniejszych odmianach, to znaczy GTS i testowanym R, dopłacając dostaje się od razu lepsze wyposażenie, tak w podstawie nazwanej po prostu A110 na pokładzie nie ma chociażby samościemniającego się lusterka wewnętrznego, czy czujników parkowania wraz z kamerą cofania, co jest mocno rozczarowujące i ceny opcji dodatkowych nie są małe, bo na przykład wymienieni asystenci parkowania to 6200 zł ekstra. Do tego kilka tysięcy złotych za inny lakier czy ładniejsze felgi, przy czym tutaj mówiłem o zwykłym lakierze, bo specjalny z linii Atelier Heritage kosztuje aż 25 000 złotych. No ogólnie Alpine ma być marką dla entuzjastów, którzy aż tak bardzo na pieniądze nie patrzą i to widać w cenniku. Gdyby ktoś chciał mieć takie najrozsądniejsze moim zdaniem Alpine A110, tylko lekko doposażone, to może mieć je również za 3985 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Ratę taką można uzyskać przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo widzowie wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmową dostawę wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Z kolei, jeśli ktoś zdecyduje się wydać znacznie więcej na wersję R z wydechem Akarapowicza i pakietem schowków kosztowało ono 590 000 złotych, to dostanie niesamowitą zabawkę na tor, którą, jak się okazało u mnie, da się jeździć na zwykłych drogach, chociaż długoterminowo nie ma to żadnego sensu. Niemniej jednak wrażenie, jakie robi Alpine A110R jest naprawdę niesamowite. To samochód niczym wyjęty z innej rzeczywistości i chociaż jego rynkowe życie zmierza już ku końcowi, to fajnie, że wciąż taki model jest oferowany. Dla mnie jego test to była duża radość i wkurzanie się na zerową widoczność do tyłu czy zapinanie pasów wcale tego nie zmieniło. I to wszystko, co przygotowałem o A110R. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!